6 rano, 19 września 1940 roku. Okupowana Warszawa. Na Żoliborzu Niemcy blokują ulicę, przeprowadzając łapankę. Tego ranka aresztowanych zostanie ponad 2000 ludzi. 2000 ludzi próbujących wyrwać się z okrążenia. I jeden człowiek, który spokojnie idzie prosto w jego kierunku. Na rogu Alei Wojska Polskiego 39-letni rotmistrz zatrzymuje się przed żołnierzami i sam staje w szeregu zatrzymanych. Wiemy o tym, ponieważ sam to opisał. W raporcie, który poznacie w tej historii, a w który Zachód nie potrafił uwierzyć przez całe lata. Nazywał się Witold Pilecki. Celem uwięzionych tego ranka jest nowo otwarty niemiecki obóz w pobliżu miasta Oświęcim. Miejsce, o którym w Warszawie krążyły dotąd jedynie głuche plotki. Polskie państwo podziemne potrzebowało jednak faktów. Dlatego ktoś musiał wejść do środka. Pilecki spędzi tam 947 dni jako ochotnik. I oto część, o której prawie nikt nie mówi. On przeżył niemiecki nazistowski obóz. Nie przeżył pokoju. Przez 40 lat w kraju, za który oddał życie, jego nazwisko było zakazane. Oto cała historia, obie jej połowy. Noc z 21 na 22 września 1940 roku. Pociąg towarowy zatrzymuje się przed bramą na południu okupowanej Polski. Wewnątrz 1705 osób, mężczyźni schwytani w łapankach w Warszawie. Wśród nich ochotnik. Jesteś w jednym z wagonów. W ciemności otwierają się drzwi. Niemieckie krzyki, psy, uderzenia kolbami karabinów. Więźniowie są ustawiani w kolumnę i pędzeni do wnętrza obozu. Tej pierwszej nocy jeden z mężczyzn zostaje zabity za rzekomą próbę ucieczki, a potem kolejnych 10 zostaje rozstrzelanych. Na chybił trafił w ramach odpowiedzialności zbiorowej. 11 zabitych przed pierwszym świtem. Pilecki napisze później w swoim raporcie, że właśnie wtedy zrozumiał, gdzie się znalazł. To nie było więzienie. To było coś zupełnie innego, coś, co nie miało jeszcze nazwy. Od tamtej nocy Witold Pilecki przestaje istnieć. Do obozowej kartoteki trafia Tomasz Serafiński, więzień numer 4859. Fałszywe nazwisko, numer i misja, której nie dzielił z nim żaden inny więzień. Obserwować wszystko, notować wszystko i stworzyć w najbardziej strzeżonym miejscu okupowanej Europy podziemną armię. Zaczął działać już po kilku tygodniach, a struktura, jaką wybrał dla swojej sieci, niosła ze sobą ironię, którą sam później opisał. Podczas łapanki w Warszawie Niemcy ustawili go w 5-osobowym szeregu. Wewnątrz obozu Pilecki zorganizował ruch oporu w tzw. piątki. Każda komórka liczyła 5 członków, a każdy z nich znał wyłącznie ludzi ze swojej grupy. Gdyby gestapo złamało człowieka torturami, mógłby wydać najwyżej 4 nazwiska. Dowództwo nad pierwszą z tych piątek Pilecki powierzył pułkownikowi Władysławowi Surmackiemu, oficerowi, którego sam zwerbował do konspiracji jeszcze w Warszawie, a którego los rzucił za te same druty kolczaste. Ruch oporu wewnątrz obozu miał już swoją nazwę, Związek Organizacji Wojskowej oraz prawdziwą strukturę wojskową. Plutony ukryte w blokach, bloki połączone w bataliony i dalekosiężny plan, który brzmiał niewiarygodnie. Przygotowanie powstania więźniów zsynchronizowanego z uderzeniem Armii Krajowej, AK z zewnątrz. Jednak pierwszą bronią tej sieci nie było powstanie. Była nią informacja. W październiku 1940 roku, niespełna miesiąc po przybyciu, Pilecki wysłał swój pierwszy meldunek do Warszawy, zapamiętany przez zwolnionego z obozu więźnia Aleksandra Wielopolskiego. Wiadomość dotarła do dowódcy podziemia, generała Stefana Roweckiego-Grota, i na jego rozkaz została przekazana polskiemu rządowi na uchodźstwie w Londynie. Pomyślcie, co to oznacza? Pierwsza wiadomość, jaką wolny świat otrzymał z wnętrza niemieckiego obozu, nie pochodziła od uciekiniera ani zagranicznego szpiega. Pochodziła od człowieka, który wszedł tam celowo. Historyk Adam Cyra, który spędził dziesięciolecia na badaniu archiwów Muzeum Auschwitz i opublikował pełne raporty, podsumowuje znaczenie tych dokumentów. Obok relacji Jana Karskiego są one pierwszym na świecie dokumentalnym świadectwem Holokaustu. Przez 947 dni Pilecki robił właśnie to. Trwał, organizował i pisał. Raporty trafiały na zewnątrz dzięki zwalnianym więźniom i uciekinierom, szlakami, które konspiracja budowała krok po kroku. W szczytowym momencie sieć zdołała nawet złożyć z części znalezionych na terenie obozu tajny nadajnik radiowy, który przez kilka miesięcy w 1942 roku
nadawał bezpośrednio z terenu niemieckiego obozu, a podziemna armia, która zaczynała od 5 ludzi, liczyła wówczas, według szacunków samego Pileckiego, około 1000 członków. Każda wysłana strona była pytaniem rzuconym wolnemu światu. Teraz już wiecie, co z tym zrobicie? Odpowiedź Londynu na to pytanie to jedna z najboleśniejszych ran w tej historii. Zanim jednak do tego doszło, nadszedł dzień, w którym Gestapo zaczęło zacieśniać pętle. I Pilecki zrozumiał, że aby misja mogła trwać, ochotnik musi zrobić coś, czego nie robił nikt inny. Wyjść z niemieckiego obozu żywym. Wiosną 1943 roku obozowe Gestapo zaczęło aresztować jednego po drugim najbliższych współpracowników Pileckiego. Sieć, którą budował przez 2,5 roku, była rozbijana, a człowiek, który znał wszystkie nazwiska, nie mógł trafić do pokoju przesłuchań. Misja wymagała teraz rzeczy niemożliwej – ucieczki. Okazja nadarzyła się w piekarni. Znajdowała się ona poza głównym ogrodzeniem, a więźniowie piekący chleb pracowali nocą przy mniejszej liczbie strażników. W noc z poniedziałku na wtorek, z 26 na 27 kwietnia 1943 roku, tuż po Wielkanocy, Pilecki i jego dwaj towarzysze, Jan Redzej i Edward Ciesielski, przecięli kabel telefoniczny, wyważyli drzwi piekarni i zniknęli w ciemności. W historii niemieckiego obozu ucieczki próbowało podjąć co najmniej 802 osoby. Tej nocy dołączył do nich jedyny człowiek, który znalazł się tam z własnej woli. Szli wzdłuż torów kolejowych aż do rzeki Soły, przeprawili się przez Wisłę znalezioną na brzegu łodzią, a schronienie i posiłek dał im ksiądz z miasteczka Alwernia. Kilka dni później dotarli w okolice Bochni i to tutaj historia wykonuje jeden z tych zwrotów, których nie ośmieliłby się wymyślić żaden scenarzysta. Pilecki został ukryty w dworku oficera lokalnego ruchu oporu. Oficer ten nazywał się Tomasz Serafiński. Ten prawdziwy. Przez 2,5 roku Pilecki przeżył w niemieckim obozie pod nazwiskiem człowieka, którego nigdy wcześniej nie widział. I to właśnie w domu tego człowieka znalazł schronienie. Obaj zostali przyjaciółmi na całe życie. To tam, między czerwcem a lipcem, Pilecki napisał pierwszą obszerną wersję swojego raportu. Pierwsze zdanie, zachowane w archiwach, jasno określa cel. Spisane, by utrwalić nazwiska i fakty po udanym opuszczeniu obozu. Nazwiska i fakty. Żadnych przymiotników. To była jego broń. A teraz ta część historii, która boli najbardziej. Co kryło się na tamtych stronach? Chłodny, opatrzony datami zapis przemiany obozu jenieckiego w maszynę zagłady, egzekucje, pierwsze komory gazowe, transporty Żydów przybywających na śmierć z całej Europy. Było to pierwsze i najpełniejsze naoczne świadectwo ludobójstwa w niemieckim obozie, jakie otrzymał świat. Raport dotarł do Wielkiej Brytanii w sierpniu 1943 roku. Alianccy analitycy, którzy go przeczytali, uznali go za niewiarygodny. Podejrzewali, że to polska propaganda mająca na celu podsycanie nienawiści do Niemców. Pomyślcie o skali tego wszystkiego. Człowiek wszedł dobrowolnie do obozu, przeżył, uciekł, wszystko opisał, a reakcją wolnego świata było niedowierzanie. Lata później Amerykanie użyli materiałów Pileckiego jako jednego z 3 źródeł dokumentu znanego jako protokoły Auschwitz, przedstawionego jako dowód przed Trybunałem w Norymberdze. Uwierzyli, gdy wojna już się skończyła, a plan, którego bronił Pilecki, czyli uderzenie podziemia na obóz skoordynowane z powstaniem więźniów, został przeanalizowany przez dowództwo Armii Krajowej, AK, i odrzucony. Bez wsparcia aliantów skończyłoby się to rzezią. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym poznać wasze zdanie na ten temat. Alianci przeczytali raport w 1943 roku i uznali go za niewiarygodny. Jak myślicie? Nie potrafili w to uwierzyć, czy nie chcieli uwierzyć? Czytam wszystkie komentarze. Pilecki nie spoczął. W sierpniu 1944 roku, gdy Warszawa chwyciła za broń przeciwko Niemcom, walczył w Powstaniu Warszawskim jako dowódca oddziału w zgrupowaniu Chrobry II na pierwszej linii frontu w Śródmieściu. Przeżył 63 dni powstania. W tym czasie został już awansowany do stopnia rotmistrza. Rotmistrz Pilecki to nazwisko i stopień, pod którymi Polska zna go do dziś. Po kapitulacji powstania w październiku 1944 roku Pilecki trafił do niewoli. Przeszedł przez obozy Lambsdorff i Murnau. Uwolniony dopiero pod koniec wojny w Europie, dołączył we Włoszech do drugiego korpusu generała Andersa. Tam napisał ostateczną wersję raportu. Ponad 100 stron, na których nazwiska zostały zabezpieczone szyfrem liczbowym.
Miał 39 lat, gdy dobrowolnie wszedł do niemieckiego obozu. Teraz miał 44. Był żywy, bezpieczny, po właściwej stronie Europy. Wojna się skończyła. I to wtedy Witold Pilecki podjął decyzję, która przypieczętowała jego los i otworzyła drugą połowę tej historii. W grudniu 1945 roku przyjął nową misję – powrót do Polski. Polski, która nie była już wolna, po prostu zmieniła okupanta. Raz wszedł już dobrowolnie do miejsca, z którego nikt nie wracał. W grudniu 1945 roku zrobił to po raz drugi. Polska, do której Pilecki wrócił w grudniu 1945 roku, miała polską flagę, polski hymn i bezpiekę przeszkoloną przez Moskwę. Jego misja była taka sama jak zawsze – obserwować i notować. Przez ponad rok zbierał i wysyłał do drugiego korpusu we Włoszech raporty o narastającym terrorze, o aresztowaniach dokonywanych przez UB, o sfałszowanych wyborach. Ta sama broń z niemieckiego obozu została teraz skierowana przeciwko nowemu okupantowi. W 1946 roku przełożeni zorientowali się, że pętla się zaciska i wydali mu rozkaz – opuścić Polskę, uciekać na zachód. I oto wybór, który definiuje to, kim był ten człowiek. Odmówił. Jego żona, Maria, nie chciała opuszczać kraju z 2 dzieci, a Pilecki, jak pisze historyk Sławomir Poleszak, wierzył, że ktoś musi kontynuować tę pracę bez względu na koszty i nie zamierzał porzucić ludzi, którzy działali pod jego rozkazami. Ochotnik pozostał. 8 maja 1947 roku UB go aresztowało. To, co nastąpiło później, trwało niemal rok w celi więzienia na Rakowieckiej w Warszawie. Przesłuchania, tortury. Szczegóły kryją się w archiwach. Tutaj wystarczy jedno zdanie samego Pileckiego, wypowiedziane do żony podczas jednego z nielicznych widzeń i zachowane w dokumentach Instytutu Pamięci Narodowej. Ja już żyć nie mogę, mnie wykończono. Oświęcim to była przy tym igraszka. Człowiek, który przeżył 947 dni w niemieckim obozie, powiedział to o polskim więzieniu. Przenosimy się na salę Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie, marzec 1948 roku. Na ławie oskarżonych zasiada bohater 3 wojen, roku 1920, 1939 i powstania. Komunistyczne władze przedstawiały go opinii publicznej jako zdrajcę i płatnego najemnika imperialistów. Zarzuty: szpiegostwo na rzecz polskiego rządu na uchodźstwie w Londynie oraz przygotowywanie zamachów na funkcjonariuszy bezpieki. Zarzut, któremu Pilecki stanowczo zaprzeczał do samego końca. Prokurator nie dopuścił do przesłuchania świadków. Ani oskarżenia, ani obrony. A teraz spójrzmy na 2 ludzi prowadzących ten proces. Prokurator, major Czesław Łapiński. Przewodniczący składu sędziowskiego, podpułkownik Jan Chryckowian. Obaj byli byłymi oficerami Armii Krajowej, AK. Systemowi nie wystarczało zabijanie żołnierzy Wolnej Polski. Zmuszał innych żołnierzy Wolnej Polski do podpisywania na nich wyroków. Cały proces trwał 12 dni. 15 marca 1948 roku zapadł wyrok. Kara śmierci, utrata praw publicznych i obywatelskich praw honorowych oraz przepadek mienia. I wtedy, stojąc przed sędziami, którzy właśnie skazali go na śmierć, Pilecki wypowiedział słowa, które dziś zna cała Polska. Starałem się żyć tak, żebym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać. Po ogłoszeniu wyroku sędziowie sporządzili tajną opinię, znajdującą się dziś w archiwach IPN, w której stwierdzili, że skazani nie zasługują na łaskę, gdyż zaprzedali się obcemu imperializmowi. Prośba o ułaskawienie trafiła mimo to na biurko prezydenta Bolesława Bieruta. Bierut odmówił. 25 maja 1948 roku, godzina 21:30. Na dziedzińcu więzienia mokotowskiego Witold Pilecki został stracony strzałem w tył głowy. Miał 47 lat. Ciała nie wydano rodzinie. Zostało pochowane potajemnie w miejscu, którego komunistyczne władze nigdy nie ujawniły i którego do dziś nie odnaleziono. Wtedy rozpoczęła się druga egzekucja, ta najdłuższa, bo zabicie człowieka nie wystarczało. Trzeba było zabić pamięć o nim. Od tamtej nocy nazwisko Witold Pilecki stało się w Polsce zakazane i miało takim pozostać przez ponad 40 lat. Wyrok śmierci na Pileckiego składał się z 3 części. Odebrania życia, mienia i honoru. Ta trzecia część trwała najdłużej.
Od 1948 roku nazwisko Witold Pilecki zniknęło z Polski. Zostało objęte całkowitą cenzurą. Nie wolno było go drukować, uczyć o nim ani wymieniać go publicznie. Jego dzieci, Andrzej i Zofia, dorastały jako dzieci zdrajcy, pozbawione nawet grobu, na którym mogłyby opłakiwać ojca. A raporty, dzieło jego życia, pozostały zamknięte. Pełny tekst raportów Pileckiego opublikowano w Polsce dopiero w 2000 roku. 55 lat po zakończeniu wojny. 2 pokolenia Polaków uczyły się historii niemieckiego obozu, bez dostępu do świadectwa człowieka, który wszedł tam celowo, by je spisać. Jednak dokument trudniej zabić niż człowieka. Ostateczna wersja raportu, ponad 100 stron spisanych we Włoszech, przetrwała na emigracji, tak jak duża część wolnej Polski. Generał Tadeusz Pełczyński, jeden z nielicznych, którzy wysłuchali Pileckiego w 1945 roku, ocalił oryginalny tekst i w 1972 roku przekazał go do Studium Polski Podziemnej w Londynie. 2 lata później historyk Józef Garliński, sam będący ocalałym z niemieckiego obozu, rozszyfrował kod liczbowy chroniący nazwiska członków konspiracji i opublikował, również w Londynie, pierwszą ważną książkę o ruchu oporu wewnątrz obozu. Prawda o Pileckim istniała. Nie mogła tylko przekroczyć granic jego własnego kraju, aż wreszcie kraj się zmienił. W październiku 1990 roku, gdy Polska znów była wolna, Sąd Najwyższy unieważnił wyrok z 1948 roku. Nastąpiła pełna rehabilitacja. 42 lata po egzekucji państwo polskie uznało na piśmie to, co widzowie tej historii wiedzą od pierwszej minuty. Ten człowiek nigdy nie był zdrajcą. Wtedy nadeszły zaszczyty, które cenzura próbowała odebrać. Order Orła Białego, najwyższe polskie odznaczenie państwowe w 2006 roku. Pośmiertny awans na stopień pułkownika w 2013 roku oraz ocena brytyjskiego historyka Michaela Foota, badacza całego europejskiego ruchu oporu. Witold Pilecki był jednym z 6 najodważniejszych żołnierzy całej II wojny światowej. Jest jednak część tej historii, która wciąż nie została zamknięta. Grób. Komunistyczne władze ukryły ciało, a tajemnica odeszła razem z nimi. Najbardziej prawdopodobna hipoteza, wspierana przez profesora Krzysztofa Szwagrzyka, który kieruje poszukiwaniami z ramienia IPN, mówi, że Pilecki spoczywa na Łączce, kwaterze cmentarza wojskowego na Powązkach w Warszawie, gdzie komunistyczna bezpieka potajemnie grzebała setki straconych. Od 2012 roku IPN przechowuje materiał genetyczny syna i córki Pileckiego, czekając na identyfikację, która wciąż nie nastąpiła. Przekopano ziemię, ekshumowano i zidentyfikowano dziesiątki innych bohaterów. Ochotnika do dziś nie odnaleziono. A jednak pamiętajmy o pierwszym zdaniu, które napisał po ucieczce, spisane, by utrwalić nazwiska i fakty. To właśnie robił. Ocalał nazwiska innych. 947 dni chronienia nazwisk w niemieckim obozie. 2 lata chronienia nazwisk pod nową okupacją. A potem spróbowano wymazać dokładnie to, co chronił przez całe życie. Nazwisko. Przez 40 lat wydawało się, że im się to udało. Nie udało się. Raport przetrwał obóz, przetrwał cenzurę, przetrwał państwo, które zamordowało jego autora i dziś jest czytany na całym świecie. Tłumaczony, cytowany i wykładany. Człowiek, którego świat nie chciał słuchać, w 1943 roku stał się obowiązkową lekturą z historii XX wieku. Wróćmy na tamten róg na Żoliborzu, o 6 rano 19 września 1940 roku. 2000 ludzi uciekających z łapanki i jeden człowiek, który idzie prosto w jej kierunku. Tamtego ranka Witold Pilecki postawił życie na jedną prostą kartę, na przekonanie, że fakty, dokładnie spisane i przekazane odpowiednim ludziom, w końcu zwyciężą. Miał rację. Pomylił się tylko co do czasu. Fakty zwyciężyły, z 50-letnim opóźnieniem, w kraju, który najpierw go zignorował, potem zamordował, potem wymazał, a na koniec poprosił o powrót. I oto, co w tej historii jest najważniejsze. To nie był odosobniony przypadek. To był mechanizm, strzał w tył głowy, ukryte ciało, zakazane nazwisko, państwowe kłamstwo utrzymywane przez dziesięciolecia, aż w końcu przemawiają dokumenty. Polska zna ten mechanizm, ponieważ w tych samych latach tą samą metodą zastosowano go wobec tysięcy jej najlepszych synów naraz w lesie w Rosji. Przez 50 lat Moskwa twierdziła, że sprawcami mordu w Katyniu byli Niemcy. W 1990 roku, tym samym, w którym Polska przywróciła honor Pileckiemu,
Prawda o Katyniu również ujrzała światło dzienne. To nie przypadek. To ten sam schemat. Kłamstwo trwa tak długo, jak długo trwa władza, która je wspiera. Dokumenty trwają dłużej. Te historie największej tajemnicy państwowej XX wieku i 50 lat kłamstwa o katyńskim lesie, chcę opowiedzieć w jednym z kolejnych filmów na tym kanale. Ten kanał istnieje tylko w jednym celu – aby takie historie nigdy więcej nie zniknęły. Próbowano już raz wymazać to nazwisko przez 40 lat. Jeśli wierzycie, że pamięć o tych ludziach zasługuje na ocalenie, zasubskrybujcie ten kanał. To nie jest przysługa dla mnie. To kolejny posterunek pamięci. Witold Pilecki wszedł dobrowolnie do 2 najmroczniejszych miejsc swojego stulecia i tylko z jednego wyszedł żywy. Ale z tamtego wnętrza pozostawił nam odpowiedź na pytanie, które przewija się przez cały ten film. Dlaczego ktoś robi coś takiego? Kryje się ona w pierwszym zdaniu raportu, zapisanym bez ani jednego przymiotnika, by utrwalić nazwiska i fakty. Jego nazwisko próbowano wymazać przez 40 lat. Jego fakty cały świat czyta do dziś. Niech zostanie zapamiętany właśnie tak, z nazwiska i z faktów.